eventów w tym roku, ze wszystkich torów, na które przyszło mi pojechać, to na pewno jest najbardziej nowoczesny, najbardziej wypasiony tor klasy GP, na jakim przyszło mi w życiu jeździć i nie wydaje mi się, żebym w tym roku miał okazję jeździć na jakimkolwiek lepszym obiekcie. Sama możliwość jazdy na takim obiekcie jest już czymś, co jakby takie mrowienie po prostu we mnie gdzieś tam wzbudza i bez względu na to, jakim autem, jak wyjeżdża się na taki tor z potężną trybuną na wiele tysięcy ludzi, tor, na którym odbywają się nadal największe imprezy motoryzacyjne niemieckiego motorsportu, przede wszystkim i europejskiego, no to jest już coś, jak już się wjeżdża na taki obiekt swoim samochodem. Tor Lausitzring jest torem bardzo szybkim, premiującym bardzo mocne samochody. Ma 4 długie proste, gdzie się dokańcza 4. bieg, wrzuca się 5. I moim celem jest dać z siebie wszystko i przede wszystkim mieć wielki fan z jeżdżenia po takim torze i jakby po to tam dokładnie jedziemy. Od pierwszego wyjazdu na ten tor, jakby wyjeżdżasz swoim samochodem zbudowanym tymi rękoma w Polsce, wyjeżdżasz na asfalt toru klasy GP i po prostu podnieta i radocha jaka jest z jazdy po takim obiekcie, jest nie do opisania w żaden sposób. I jakby no nie ma innej opcji, po prostu ciśniesz, jest wielki fan, frajda z jazdy z tego. Tak szybka jazda na obiekcie klasy GP ma swoje pułapki, o których jakby nie każdy zdaje sobie z nich sprawę, dopóki pierwszy raz na taki tor nie wyjedzie. Pierwsza z nich jest taka, że to są potężne prędkości, co oznacza, że hamulce trzeba mieć potężne, trzeba mieć znacznie mocniejsze niż na nasze polskie małe, krótkie tory, bo hamowanie z 220-230 co każde jedno okrążenie, czy na przykład 2 razy na jednym okrążeniu, no strasznie gotuje hamulce. Całe szczęście ja mam akurat hamulce, które są dużym overkillem w tym samochodzie, więc nie miałem z tym żadnego problemu i byłem w stanie hamować jakby dużo później niż wiele aut w mojej klasie, co pozwalało mi w pewnym sensie trochę nadrobić ten czas i moje braki mocy. Natomiast taką rzeczą, której jakby nie przewidziałem, bo jakby samochód mój był zawsze i strojony i przygotowywany w oparciu głównie o jazdę na torze Poznań, że jazda na torze, na którym jest tak wiele prostych i gdzie zamykamy 4. bieg, wrzucamy 5. 3-4-krotnie podczas jednego okrążenia, doprowadza do sytuacji, że silnik jakby pracuje w absolutnie ekstremalnych temperaturach, tak? Czyli, że mamy 4 pod odcięciem, to jest i wrzucamy 5 z gazem do ziemi i utrzymujemy go w tym stanie, przeciągamy wręcz do odcięcia ten samochód. To jest taki warun, w którym po prostu bardzo dużo złego może się stać i bardzo wiele osób niestety nie wraca do domu na kołach, czy generalnie z jeżdżącymi samochodami, zresztą kilka samochodów padło wtedy. Jakby jest to warun bardzo ciężki. Jak w Polsce mieliśmy 35 stopni, moje auto dalej jeździło, na Lausitzring było 30 stopni tylko, ale jakby wilgotność powietrza, duchota, to jest taki warun, na który ja mówię Bangladesz, tak? Czyli potężna wilgotność powietrza sprawiła, że naprawdę nawet najlepiej zrobione samochody po prostu puchły i gdzieś tam nie miały mocy.
I ja się zacząłem borykać z dość dużym problemem technicznym wypadania zapłonu na kilku cylindrach, najpierw na 2, w pewnym momencie już na wszystkich. Doprowadziło to do sytuacji, że w zasadzie byłem w stanie zrobić, po wyjechaniu na sesję, byłem w stanie zrobić jedno kółko pomiarowe, już na drugim kółku pomiarowym jakby wyskakiwał mi błąd cewek. Myśleliśmy, że jakby cewki były powodem tego problemu. Nie wzięliśmy pod uwagę tego, że po prostu jest to jakby i mapa, i bardzo hardkorowy warun, i to jakby dość wyżyłowany setup mojego samochodu. Zmienialiśmy cewki na nowe, kombinowaliśmy ze świecami i tak dalej, natomiast jakby nic z tych wszelkich manewrów nie przyniosło skutku. No wyjeżdżałem na okrążenie, robiłem jedno kółko jakby rozgrzewkowe, jedno okrążenie pomiarowe i już na drugim okrążeniu pomiarowym, gdzieś tak przy końcówce drugiego okrążenia pomiarowego łapałem czeka, musiałem jakby wystudzić całkowicie samochód, spróbować jeszcze raz. Jakby duża frustracja, bo wspaniały wyjazd, wspaniały tor. Strasznie chciałem coś dowieść, bo czułem, że jestem w stanie, przede wszystkim przy tak dużych prędkościach, czułem, że zbudowane przez nas aero świetnie działało i już tam można było to aero naprawdę poczuć, gdy mamy duże, szybkie zakręty, 3-4 bieg, które naprawdę długo trwają. W takich zakrętach miałem przewagę nad wieloma innymi samochodami o 10 km na godzinę na przykład, co było no dużą różnicą do aut, które miały na przykład po 500 koni, tak? Więc jakby to było naprawdę super, że mogłem po raz pierwszy poczuć coś, co sam według własnych pomysłów, przeczytanych książek, obejrzanych filmów gdzieś tam na YouTubie, mogłem zobaczyć, jak to działa i że to faktycznie działa i że przynosi dobre skutki. No natomiast wiadomo, no mocy trochę brakowało, choć w generalnie w klasie nie było źle, ja chyba zjechałem z Lausitzring na 5. czy 6. pozycji, co nie było złą pozycją, natomiast jakby wróciłem do domu z dużym takim niesmakiem, jeśli chodzi o sprzęt, bo po prostu mogliśmy się trochę lepiej przygotować. Dziś już wiem, że jak będę jechał na tor klasy GP, na następny tego typu obiekt, wiem, że trzeba samochód troszeczkę inaczej przygotować, trochę bardziej w stronę, tak jak są wyścigi endurance, czyli bardziej niezawodnie, trochę zdjąć tej mocy, bo po prostu wiem, że mogę po prostu sobie nie pojeździć. Natomiast jakby był to dla mnie, pomijając problemy techniczne, najfajniejszy praktycznie event w roku, jeśli chodzi o sam vibe, o klimat, o to, na jakim znaleźliśmy się obiekcie, jaki był flow całego toru, to jest bardzo istotne, jak się jeździ, tak? Bo są obiekty takie na przykład w Polsce jak Silesia, gdzie po prostu jeździsz i się męczysz, a to był taki tor, że każde okrążenie przynosiło po prostu radość, czysty fan z jazdy, po prostu ogień do samego końca, 3., 4., 5. bieg, po prostu zamykanie skrzyni na prostej startowej. Nie ma wielu obiektów jakby w zasięgu 1000 km od Wrocławia, gdzie można jakby poczuć taki fan, gdzie można poczuć się, że naprawdę jesteś w wielkim świecie motorsportu. Przed nami kilka najważniejszych wyścigów w sezonie i jakby zamknięcie sezonu kilku cykli. Dosłownie za tydzień jest druga runda wyścigów endurance na torze Poznań. Tam po pierwszej edycji jestem drugi w generalce. Moim celem jest pierwsze miejsce i celuję w tytuł mistrzowski w tej serii. Mam nadzieję, że to się uda. Muszę wygrać, ponieważ w pierwszej niestety się poddałem. Jakby poddała się opona, nie dowiozłem pierwszego miejsca, więc teraz muszę wygrać i mieć pierwsze miejsce, żeby jakby wyrównać rachunki z teamem Stradale, który w pierwszą edycję wygrał, żeby w trzeciej rozstrzygającej rundzie móc powalczyć o to pierwsze miejsce, na czym bardzo mi zależy. Także szykujemy się na wyścig 1 godziny na torze Poznań, a przed nami w końcówce sezonu będą jeszcze 2 wyścigi, czyli wyścig w Czechach na torze Brno 8-godzinny w październiku i na sam koniec sezonu 30 października czeka mnie ostatnia runda finałowa o tytuł mistrzowski na torze Poznań wyścigów 1-godzinnych, o tytuł amatorskiego mistrza okręgu PZM w wyścigach endurance, w wyścigach płaskich.